słabo zmoczyłem, więc poprawię. No musimy mieć odpowiednio przemoczony but do naszych testów. Dziś jest ciepło i sucho, więc zabrałem ze sobą buty Texar Desert Ghost ze sklepu Millworld. Testuję je już od blisko roku. Świetne buty, naprawdę niska cena, no ale nie są wodoszczelne, nie są wodoodporne, no ale nie takie też jest ich przeznaczenie. To są buty właśnie na taki teren, gdzie jest sucho, gdzie jest ciepło. Buty, które mają oddychać. Przede wszystkim mają oddychać, a nie zapewniać nam wodoszczelność. No ale może się zdarzyć, że pokonując jakąś przeszkodę wodną, jakiś ciek wodny, rzeczkę, może nam się noga omsknąć, wpaść do wody, no i po chwili mamy taki but mokry. Co robić w takiej sytuacji? Jak szybko wysuszyć but w terenie? No bo przecież nie będziemy mieli przy sobie popularnych gazet czy też ryżu. Zarówno gazety, jak i ryż po umieszczeniu ich, po wepchaniu do mokrego obuwia absorbują z niego wilgoć. No i po czasie but jest prawie że całkowicie suchy. To są świetne metody oczywiście, ale w terenie nie będziemy mieli przy sobie gazet, no i nie będziemy mieli przy sobie odpowiedniej ilości ryżu. Co w takim razie robić właśnie w dziczy, kiedy buty są mokre? W jaki sposób szybko je wysuszyć? Wiem, że pierwsze co przychodzi nam na myśl to ogień, ale powinniśmy automatycznie odrzucić ten pomysł. Dlaczego? No ja przekonałem się o tym w Norwegii. Pod wiatą turystyczną suszyłem buty, które były mokre po tym, jak musiałem przekroczyć rzekę. Błędem było to, że myślałem, że szybko wysuszę buty przy ogniu. Po pierwsze, trwało to dosyć długo. Po drugie, jeżeli buty ustawimy przy ogniu, nawet w dużej odległości, wydaje się, że no przecież płomienie nie sięgają do tego buta. Przecież mogę spokojnie przyłożyć rękę tu, gdzie but stoi, nic mnie nie parzy, także odległość jest ok. Tutaj postawię buty, niech się suszą. Nic bardziej mylnego. Okazało się, że po czasie języki w obuwiu po prostu się stopiły. Coś się tam zaczęło rozpuszczać, ten materiał, z którego buty były stworzone, zaczął się rozpuszczać, z języków wyszło wypełnienie. No ale może się zdarzyć też tak, że na przykład puści klej w butach, co będzie jeszcze gorsze, bo na przykład podeszwa zacznie nam odchodzić, mogą buty się zniekształcić. To wszystko zależy od tego, z jakiego materiału te buty są uszyte. Dlatego nie powinno się żadnych butów stawiać przy ogniu, w ten sposób suszyć. Przyspieszone suszenie odparowuje też impregnaty z obuwia, wysusza nadmiernie skórę, skóra zaczyna pękać. Nie powinno się suszyć przy ogniu butów. Jak w takim razie wysuszyć buty w terenie? Właśnie taki suchy, rosnący na zwalonych pniach drzew mech będzie idealny do tego, aby wypchać nim buty. Przed rozpoczęciem suszenia z buta należy wyjąć najpierw wkładkę. Ją możemy sobie suszyć osobno. No i tutaj jest dobra rzecz, bo jest ten zamek, który po rozpięciu sprawia, że but lepiej nam oddycha. Więcej powietrza się tutaj do środka dostanie. Dobrze jest też właśnie wyciągnąć sznurówki, dzięki czemu będzie tutaj swobodny przepływ powietrza, bo o to nam chodzi podczas suszenia obuwia. Suche jak wiór. Wypychamy tym. Jeżeli tu jest trochę kory, to nic nie szkodzi. Tym bardziej jeżeli ona jest sucha. Możemy też trochę to pozgniatać, wykruszyć tę korę, ale myślę, że nie ma większego sensu się w to bawić, bo to wszystko jest naprawdę bardzo suche i będzie świetnie chłonęło wilgoć. Wypycham but właśnie takim mchem z suchą korą. Im więcej samego mchu, tym lepiej, no bo mech najlepiej chłonie wilgoć. Grunt, żeby nie było tu ziemi, żebyśmy nie zbierali takiego mchu z ziemią, no bo powstaną nieprzyjemne zapachy w obuwiu, a nie o to nam chodzi. Nie zaszkodziłoby, gdyby tego mchu było tutaj jeszcze więcej. Im bardziej jest on zbity, im jest go więcej, tym więcej wilgoci z buta absorbuje. No i tak odstawiamy sobie but na kilka godzin i czekamy, aż ten mech nabierze wilgoci, no i później usuwamy go, wypychamy nowym mchem, albo przystępujemy do drugiego etapu, który już tą resztkę wilgoci nam z buta odparuje. No i teraz się tym właśnie zajmiemy na przykładzie drugiego buta. Ten tutaj zostawiam z mchem. Druga metoda na osuszenie obuwia polega na odparowaniu wody za pomocą gorących kamieni. Szukamy w lesie lub na okolicznych polach kamieni. No i musimy je teraz jakoś rozgrzać. Możemy rozpalić ogień, wrzucić je po prostu do ognia po to, żeby się nagrzały, no ale jeżeli one mają jakąś porowatą strukturę, jeżeli to są jakieś zlepieńce, to mogą zacząć strzelać, pękać, wybuchać.
Dużo bezpieczniej będzie wrzucić te kamienie do gotującej się wody, żeby je rozgrzać. Dlatego mam tutaj kuchenkę, tę metodę zastosujemy. Jeżeli nie mamy kuchenki, nie mamy wody, nie mamy gara, no to po prostu wrzucamy te kamienie do ogniska, rozgrzewamy je. Chodzi po prostu o to, żeby były gorące. Mamo, jak pachnie. Co dziś na obiad? Kamienie, synku. No dobra, przystępujemy do akcji. Rozwiązujemy but. Ja mój po prostu rozepnę, ale dobrze jest też wyciągnąć sznurówki, osobno je wysuszyć. Wyciągamy oczywiście wkładkę, gdzie się kładziemy na równej w miarę powierzchni, żeby się wysuszyła osobno. No i zajmujemy się wnętrzem mokrego buta. Mam tutaj moje gotujące się kamienie i mam skarpetę. Możemy kamienie wrzucić bezpośrednio do buta, no ale jeżeli boicie się, że ta wysoka temperatura coś obuwiu może zrobić, no to możemy wrzucić najpierw te kamienie w skarpetę, później dopiero do buta. Ja mam tutaj jakiegoś starego mojego dziurawca, niewykluczone, że w terenie mamy zapasowe skarpety ze sobą. One dodatkowo te kamienie osuszą, które się gotują. No lepsze są kamienie z ogniska, dlatego że one już od razu będą suche. Tutaj sobie przygotowałem takie jakieś prowizoryczne szczypce, widzicie, złamany badyl wzdłuż, dzięki czemu mogę sobie te kamienie łapać łatwo, no bo one są gorące, także trzeba uważać. Tak naprawdę im większy kamień, tym lepiej, bo on dłużej tę temperaturę zachowa, no ale trudniej go po pierwsze wsadzić do skarpety, po drugie do buta. Ja zacznę wrzucać chyba te kamienie od razu do buta. Nie będę się tutaj bawił, można sobie pomóc skarpetą, złapać je, żeby nas nie poparzyły. Żeby się nie bawić niepotrzebnie, po prostu wyleję stąd wodę, odcedzę moje ziemniaczki. No i kamienie już do buta. Te dwie metody działają na całkowicie innej zasadzie. Mech absorbuje wilgoć z buta, wchłania ją, także później musimy ten mech wyrzucić. Już jest tutaj wilgotny, a był przecież całkowicie suchy. Wyrzucić ten mech, włożyć z powrotem kolejną porcję suchego mchu, no i tak do momentu, aż buty wyschną. Natomiast tutaj kamienie, one nie absorbują wilgoci, nie pochłaniają je. One rozgrzewają wnętrze buta, przez co woda we wnętrzu buta zaczyna parować, odparowuje tutaj na zewnątrz. Te kamienie cały czas są gorące, ja nie mogę ich dłużej złapać. One bardzo dobrze kumulują ciepło. Jak widzicie, są już całkowicie suche. Od razu praktycznie były suche po wyjęciu je z gara, mimo że gotowały się w wodzie, to jednak ta woda z nich od razu odparowała. Tak więc bardzo dobre dwie metody na wysuszenie butów. Skłaniałbym się ku tej, więcej z nią roboty oczywiście, ale jednak jest skuteczniejsza, dodatkowo ogrzewa nam but. Po tej metodzie, po osuszeniu, no but jeszcze będzie trochę wilgotny, zarówno po tej metodzie, jak i po tej, lekko. Natomiast ten but będzie zimny. Czyli zacznie nam odbierać z organizmu temperaturę, wychładzać nas. Natomiast ten but będzie przyjemnie ciepły, będzie nas rozgrzewał. Także myślę, że ta metoda zdecydowanie wygrywa. No ale nie zawsze mamy możliwość rozpalenia ognia, żeby ogrzać te kamienie. Wtedy z pomocą przyjdzie nam mech. Tymi metodami oczywiście nie wysuszymy butów na wiór, ale pozbędziemy się z nich nadmiaru wilgoci. Sprawi to m.in., że nie będzie istniało ryzyko hipotermii. No bo może się wydawać, że jest sucho, prawda, jest ciepło, ale w nocy może się zrobić chłodno, a my w tych butach na przykład chcemy maszerować nocą. No i rzeczywiście możemy się przez te buty wychłodzić. Tak zdarzyło się w Norwegii, kiedy właśnie przekroczyłem tę rzekę, kiedy buty były mokre. Wysuszyłem je oczywiście w nocy, ale następnego dnia, wracając z tych już dzikich rejonów, no znowu musiałem rzekę przekroczyć i znowu popełniłem ten sam błąd. No człowiek najlepiej uczy się na błędach, także pamiętajcie, jeżeli przekraczacie rzekę, ja to teraz zawsze mówię moim kursantom, jeżeli przekraczacie rzekę, zawsze zdejmijcie buty. Ryzyko, że się o coś rzeczywiście skaleczycie pod taflą wody, jest niewspółmiernie niskie do tego, że później będziecie cierpieć z powodu mokrego obuwia. Mokre obuwie powoduje po pierwsze otarcia, po drugie gorzej to tam wszystko oddycha, no i po trzecie no pęcherze, otarcia, ale też ryzyko hipotermii. Bardzo szybko wychładzamy się przez mokre obuwie, szczególnie nocą. No i taką miałem historię właśnie w Norwegii. Wracałem już z tych dzikich rejonów, ale miałem jeszcze około
pamiętam ile dokładnie, to chyba prawie 80 km było rowerem do takich cywilizowanych rejonów. Rzeczywiście było tak zimno, wiatr zaczął wiać nocą i wychładzało mnie przez te buty tak mocno, że dostałem dreszczy, musiałem się zatrzymać, rozpalić ogień, ogrzać się, wypić coś gorącego, no bo inaczej byłoby źle. Więc bardzo ważne jest, aby dbać o suche obuwie, to należy zapamiętać. No i rzeczywiście te metody, które Wam pokazałem, ograniczą te następstwa mokrego obuwia, czyli pęcherze, otarcia, ryzyko hipotermii. Im suchszy but, tym lepiej. No dobrze, wiemy już jak skutecznie wysuszyć buty w terenie. Był to dalszy etap testowania butów Texar Desert Ghost ze sklepu Millworld. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani tymi butami, to już teraz mogę Wam je polecić, no bo prawie rok je testuję. Nic się z nimi złego nie dzieje, trochę zabrudzenia tam w nie wnikają, no ale to jest oczywiście normalne. Być może dałoby się to wyczyścić, ale jakoś nie skupiałem się szczególnie na czyszczeniu tych butów. Ważne jest to, że są po pierwsze wygodne, po drugie oddychające, po trzecie wytrzymałe, no i ten zamek z boku, który umożliwia szybkie ich zdjęcie, założenie. Także mogę śmiało polecić te buty jako buty właśnie takie na lato. Szczególnie jeżeli naszymi głównymi butami są buty właśnie te z membraną, ze skórą litą, te wodooszczelne i na nie przeznaczamy większość funduszy, a buty letnie chcemy kupić taniej, no to właśnie Texar Desert Ghost jak najbardziej polecam. No i co? Kończymy ten odcinek. Wiemy już jak buty skutecznie wysuszyć. Jeżeli oczekujecie ode mnie więcej porad takich survivalowych, czy też właśnie takich biwakowych, bushcraftowych, dajcie znać w komentarzach. Tworzę tę serię dla Was, tworzymy tę serię dla Was, także w komentarzach Wasze pomysły, no i ja postaram się do nich ustosunkować. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.